Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieram was na wyspę Batam w Indonezji. Razem ze mną płynie oczywiście Darni i słuchajcie, moja mama z moją siostrą, które właśnie odwiedziły nas w Singapurze. Statek był prawie pusty, więc mogłyśmy rozłożyć się na siedzeniach. Czeka mała toaleta. Zlew. Taki bardzo mokry. Cały kurs trwa tylko 45 minut, a z portu odebrał nas kierowca, który zawiózł nas do naszego resortu. Oh, thank you. But they don't speak English much. Yeah. To say welcome. Dzień dobry. Dzień dobry. No, jest witam. Yes. Witam. Thank you. Mamy herbatkę cynamonową. A stąd, jak się dobrze przyjrzycie, to widać tam w tle Singapur, widać marinę. No i po wielu dniach deszczu w końcu mamy piękną pogodę. O, takoje się w oczani dzieje. A do wczoraj też padało i mówię, przyjechaliście i słońce w końcu. Też padało? Tak. Mówi, że zwykle jest taka sama pogoda prawie jak w Singapurze. Oczywiście, bo jest... Tam po drugiej stronie już jest Singapur. Tam. Pokażę wam. Okay, thank you. Oh, so nice. Wow, this one is crazy. Po raz drugi zostaliśmy zaproszeni przez Montego Resorts, ale tym razem będziemy w willi z 3 sypialniami. Pobyt za dobę w takiej willi kosztuje około 4300 polskich złotych, a cała willa ma prawie 900 m2, jest potężna, ale w tym resorcie jest bardzo dużo willi. Możecie sobie zobaczyć na stronie, bo są też malutkie. Tutaj jest akurat dla 6 osób, dlatego też taka cena. No i ten basen prywatny jest przepiękny. Ale pięknie. Dobra, tu można zamieszkać. Wow, jest jeszcze ładniej niż myślałam. Ale pięknie. W zasadzie byliśmy tutaj w innym domku mniejszym, a teraz po prostu potężny. Wow, uwielbiam to miejsce, ale tak się cieszę, jakbym w ogóle wracała do domu. Jak zobaczyłam znowu, mówię, o, tęskniłam za tym miejscem. Mega pięknie, zobacz jakie tło. O, dobra, foteczki idę robić. You like it? Mamy swoje photoplace. No, dobrze, że wzięłam dużo stylówek, a ty nie? Ten z cyberpunkiem na plecach. Wow, ale pięknie. Jeszcze nawet sypialni nie widzieliśmy, ale już jest podjarka mocna. Zobacz jak pięknie. Jakie to jest w ogóle wielkie. O, tu jest kibelek numer 1. Kuchnia? Nie wiem gdzie. Gdzie tu się śpi? Ty, a spanie chyba jest na zewnątrz. O kurde, to jest osobno, sypialnie są osobno oddzielone. Garderoba. Tu jest jedna. Gdzie mam szukać trzeciej sypialni? No tu? This is master bedroom? What? Oh, this is master bedroom, we sit here. Okay. My tam wybieramy. To jest jak 3. Ej, you can come with like 3 couples. Yeah. Wow. Oh my god, you say no bathtub? Oh my god. Oh my god. A zaraz potem zaproszono nas na różne aktywności. Yeah. Wow, this one is scary one. Must hold, huh? Yeah. Press and hold. Oh, really? Yeah. Oh my god. Woo! Teraz idziemy strzelać z łuku. Oh yes. Wow. Yes. This one. It's not for kids, it's for me. Maybe your hidden talent. Ukryty talent. Ukryty talent. Jak wróciliśmy, to przyjechała ekipa, która zaczęła coś montować w ogrodzie. Więc uznaliśmy, że w międzyczasie pójdziemy sobie coś zjeść. Ja już po raz kolejny wybrałam to danie, bo po prostu jest tak dobre. A po powrocie zrobiłam sobie pełno zdjęć. Wzięłam bardzo dużo stylizacji, więc miałam idealne miejsce na to, żeby focić z każdej strony. Moi drodzy, zrobiłam fotki, kilka stylizacji. A na koniec wyszłam do basenu, nałożyłam sobie tak chustę. I jest tak retro. Ale te wszystkie fotki były trochę takie retro. Idziemy teraz, nam przygotowali grilla, więc lecę
Foteczki już pewnie są na Instagramie, więc polecam. Zobaczcie, zbudowali to w międzyczasie. I mamy teraz tutaj, będą gotować. I zobacz, widoczek. Patrz, jak wszystko ładnie przygotowane. Jedzenie było przepyszne, było też bardzo dużo owoców morza, no ja niestety mam uczulenie, ale reszta nie ma, więc reszta się delektowała, ja tylko patrzyłam, ale wszystko było tak smaczne. No i ta atmosfera, leciała muzyka, piękne oświetlenie, piękny widok, super ludzie, no czego chcieć więcej. No i po rodzinnej kolacji w pięknej atmosferze poszliśmy sobie wszyscy do basenu. Z rana zabrali nas na śniadanie, wszędzie tutaj nas przewożą tymi małymi samochodzikami i zobaczcie ten widok. A na śniadanie jest tyle rzeczy do wyboru, jeszcze dodatkowo sobie można nawet coś zapakować. Na przykład ja nie dojadłam moich deserów, to mi jeszcze zapakowali, więc byłam tak najedzona. A jako niespodziankę na kawie nadrukowano nam nasze zdjęcie, no przesłodkie. O kochani, to jest naprawdę raj. Dobra, moi drodzy, ja z moją kawką na wynos do śniadania idziemy właśnie na kłady. Nigdy nie byłam, ale uznałam, że w swoim życiu zawsze jestem ze wszystkim na nie i czas to zmienić. Więc idę teraz na kłady. Słuchajcie, tyle aktywności tutaj, że hit. I tu kto jest? Przywitaj się. Byłam tak zestresowana przed tymi kładami, że nawet powiedziałam tym panom, że bardzo się boję. Ubrałam wszystkie potrzebne ochraniacze i posłuchałam instrukcji. Okay, now press the big brake. This one? Yeah, just press and then press this one. Oh, together? Yeah, together. Okay, press the accelerate slowly. Press slowly, just press gently. Press gently, more press. Yeah, slowly, more. Bro. Okay, slowly, press slowly, yeah. Slowly, more. Nice. I wam się pewnie to wydaje mega wolno, ale ja byłam tak zestresowana, że miałam wrażenie, że pędzę. A Darni z kolei był w swoim żywiole. A tutaj byłam przekonana, że skończę w tej wielkiej kałuży. Na koniec byłam cała dumna z siebie, że dałam radę, że przezwyciężyłam strach, no a Darni był oczywiście cały szczęśliwy. Chwilę się rozpadało, ale już przechodzi. Ja trochę zmokłam, bo robiłam fotki w deszczu, ale to nic. Idziemy zaraz na lunch. No i już wyszło słoneczko. Idziemy na lunchik. I jako, że to było zaraz po chińskim Nowym Roku, trochę po terminie, ale poprosiliśmy, żeby przygotowali dla nas low hei, żeby moja mama i moja siostra mogły doświadczyć celebracji chińskiego Nowego Roku. I każdego dnia w chiński Nowy Rok trzeba właśnie w taki sposób zjeść to oto danie z rodziną, z bliskimi, z kim tylko możecie i podrzucać. I to właśnie ma przynosić szczęście, pieniądze, pomyślność i tak dalej. Kiedyś nagram o tym film. Ale kochani, na tym się nie skończyło, bo za chwilę zaczęły przychodzić do nas kolejne dania i po prostu było tyle tego. Więc mieliśmy okazję posmakować przepysznych indonezyjskich dań. No i potem wróciliśmy do willi. Okazało się, że krótko potem zaczęło padać, więc wszyscy poszliśmy do domków, poszliśmy sobie wszyscy na drzemkę. Byliśmy tak zmęczeni tym wszystkim, bo po prostu ten czas był tak intensywny. A na koniec dnia mieliśmy przygotowaną romantyczną kolację we dwoje z Darnim. No i miało się to dziać na moście, ale niestety padało i przenieśli to do takiej pięknej restauracji. No i tutaj moja stylówka. Dobre? Dobre przygotowane? No, good. Is it bruschetta and avocado with salmon? Fat Master, let's go. Look at that. Inside salami, what is that? To nie wiem. Hey, can you eat this flour? No, cannot. A to wszystkie dania, które jedliśmy, nie pytajcie, jak to zmieściliśmy. No i witamy następny dzień. Niestety już dzisiaj wracamy. Ale wstawanie z takim widokiem, no powiedzcie, że jest wspaniałe. Jedziemy na nasze ostatnie śniadanko na tym wyjeździe. A obok bufetu jest jeszcze taki sklep, w którym są lokalne ciuchy, jakieś tam gadżety i Darni już po raz kolejny kupił tam koszule, bo są naprawdę piękne. Dla mnie szybkie śniadanko i jeszcze wracam szybko do willi, żeby zrobić ostatnie fotki jeszcze przed wyjazdem. No i jeszcze przed samym wyjazdem, jako że jest godzina 15, poszliśmy sobie na szybki obiad. Kończymy wakacje na Batam. 3 dni to za mało, ale było mega fajnie, intensywnie. Zrobiłam dużo zdjęć, dużo kontentu, ale przede wszystkim wychillowałam się z moją rodzinką. No i ogólnie jesteśmy wszyscy chyba zadowoleni. Idziemy zjeść. Czekamy teraz właśnie na nasze jedzonko i idziemy na naszą łódeczkę.
Zobaczcie, ostatnie widoczki. Zobaczcie, jeszcze mamy taki styl dobry do moich fotek ostatnimi czasy. Darnie muszę coś nagrać. Kurde, mega szkoda, że jedziemy. No i zobaczcie, jak jest tu pięknie. Jaka chillerka, w ogóle teraz jest odpływ, zobaczcie, jak daleko jest woda. Mega. A, widzicie, mogłam iść tam sobie fotkę zrobić, a teraz już jestem ubrana w wygodne rzeczy. Oj, tam Darni. Chciałam się tylko z wami tutaj już pożegnać z tym miejscem, bo jest cudowne. A tak wygląda port, jest mega malutki, więc wystarczy 30 minut przed odpływem być tutaj na miejscu i jest wszystko ok. A taka podróż statkiem kosztuje od $40 singapurskich wzwyż, w zależności od tego, jaką firmę wybierzecie. A maksymalnie jest około 75.